Cześć, witajcie na kanale Ela Rękodzieło. Dzisiaj wykroniki, które zakupiłam od Lidzi. Dziewczyny na blogach czasem wyprzedają swoje przydaśki. I tutaj zakupiłam takie literki w formie banerków. Spodobało mi się to, że mają one otworki na przewleczenie sznureczka. Już je mogliście zobaczyć w moim albumie Sweet Ballet. Dziwny mają kształt liter, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, gdy wykroję z papieru. I kolejne wykrojniki, które zakupiłam u Lidzi z bloga Misiowy Zakątek, to są wykrojniki w formie tarczy od zegara. I mamy tutaj tarczę większą i mniejszą. Pomyślałam podczas robienia zegara tego z tektury do mnie do pracy, że może wykorzystam, ale ta największa tarcza i tak była zbyt mała. Ale naprawdę są super, są świetne i wykorzystam je do moich junk journali, do art journala. Zobaczcie, można wykroić razem, jedno w drugim, osobno, więc bardzo fajny zakup. Zobaczymy, jak się sprawują. Kolejnymi wykrojnikami są takie małe kwadraciki ze zajączkami w środku. Nie mam żadnych wykrojników dotyczących świąt Wielkiej Nocy. Więc teraz mam. I ostatni wykrojnik zakupiony u Lidzi to są taki drogowskaz, ale ja właśnie ze względu na te strzałki zakupiłam go. A co z nich chcę zrobić, to zobaczycie za chwilę. Teraz skupimy się na tych literkach i tak jak już Wam wspomniałam, zakupiłam je właśnie ze względu na te banerki i tą dziurkę, którą mają na górze, ale układając je na tą moją matę magnetyczną, stwierdziłam, że kształt tych liter jest trudny. Ciężko było mi ułożyć alfabet po kolei. R jest jakieś takie dziwne, Z jest, wiecie, niezbyt czytelne. No ale zobaczymy. Wzięłam teraz papier kraftowy, setkę. I zobaczcie, już jest problem z oderwaniem banerka. Ale zobaczmy, jak będą wychodziły literki z tego banera. Wyszły. Poukładam Wam tutaj, żebyście zobaczyli. I tak, to jest R, ta druga to jest R. S. Tery to dziwne takie. To jest literka L, że jakbyście nie wiedzieli. L, jak Lilunia. F. No F jest podobne do F. S jest podobne do S, ale... A to nie wiem, to jest wykrzyknik. To nie jest literka żadna i jest pusty. Jeszcze taki banerek. Więc jak widzicie, kształt liter trochę taki dziwaczny, ale te kółeczka do sznurka powycinały się wszędzie naprawdę super fajnie. Wycinałam, jak już Wam wspomniałam, z papieru 100-gramowego. Z tego samego papieru wytnijmy jeszcze nasz drogowskaz. I zobaczymy, jak on się wycina. Tak, płytki są już bardzo zniszczone, ale jeszcze działają i tych płytek mam 3 zestawy. Ja mam Sizziksa na A4 i naprawdę jest już wyeksploatowany, ale tnie, więc nie będę wymieniała, póki się całkiem nie zepsuje. Ok, powyciągajmy teraz elementy i jak już wspomniałam, kupiłam właśnie ze względu na strzałki, ale drogowskaz też się czasem przyda, prawda? Może nie za często. No i teraz tak, przy wyciąganiu tego papieru 100-gramowego, rozciągnęło się to wszystko jak smalec z oliwą. Kształt strzałek się zmienił, pogrubiały, jakby nie wiadomo co jadły. Powywalajmy śmieci, okruszki, żeby nam tutaj nie zawadzały. Tak jest. To jest nasz drogowskaz. Na dole ma takie kępki trawy. Wygląda całkiem sympatycznie, a tutaj są strzałeczki, na których mi bardzo zależało. I na tej grubej najbardziej.
kupić cały wykrojnik dla jednej strzałki. No cóż, kupię sobie jeszcze inne strzałeczki, ale to kiedyś chyba, bo ja tych albumów nie robię zbyt dużo. Ok, wróćmy do wykrajania. Połóżmy jeszcze na tym papierze 100-gramowym, kraftowym nasze tarcze od zegara i zobaczymy, jak one dają radę. Do przodu i do tyłu. Moja rączka od Sizzix'a już jest taka zużyta. Ok. Wykroiło. Coś wykroiło. No. Ale jak widzicie, trzeba powyciągać teraz elementy, co nie było wcale takie łatwe, bo gdzieniegdzie się trzymały. Niektóre wychodzą całkiem spoko, ale nie wszystkie. Tutaj widzicie, że niestety nie we wszystkich elementach w 6, 7 mi zostało, no i na tym małym mi zostało, ale kiedy wzięłam papier 250 gram, to ten wykrojnik tarczy zegara świetnie dał radę. Zobaczcie, wszystko wykroił, i ten duży, i ten mały, czyli ten wykrojnik nadaje się do grubszego papieru. Nie ma wyjścia. No i nawet fajniej wygląda to wszystko. Jest takie bardziej wypukłe, nie takie płaskie. No i do tego mamy jeszcze taką obręcz i kółeczko z tego mniejszego. Tu już wykroiłam też z tego papieru 250 chyba gram nasze króliczki. O, przesłodkie. Przesłodkie. I tutaj mam mój drogowskaz, czyli moje strzałki. Wykroiłam też już z papieru właśnie tego z setki i wykroiłam z papieru 250 gram. I z 250 gram zdecydowanie lepiej wygląda. O! Tylko nie łapie mi ostrość, widzicie? Po prawej stronie jest z grubszego papieru i te strzałki, ten drogowskaz wygląda naprawdę dużo, dużo lepiej, ale ostrości nie złapało, więc schowajmy. O, teraz może widać. Dobra. No i tak jak już Wam wspomniałam, zależało mi właśnie na tych grubszych strzałeczkach. Ile razy powiedziałam? Zależało mi. Tutaj jest inspiracja kartkowa. Prosta kartka, 3 panele. Ten środkowy jest na płasko, zewnętrzne są na podwyższeniu. Z wykrojniczka banerek z napisem Alleluja. No i co? Całkiem sympatyczne kartki. Naprawdę. A tutaj jest mój drogowskaz. Wykrojony z papieru kraftowego i białego. I tak jak już Wam wspomniałam, zależało mi na tej grubej strzałce. A do czego? No właśnie. Podczas tworzenia albumów wydajecie czasem takie zamknięcia strzałkowe na zdjęcia. I stwierdziłam, że nie będę kupowała plastiku, tylko sobie takie strzałeczki i zamknięcia zrobię sama. I co ja tutaj wymyśliłam? No, to zobaczycie. Potrzebujemy małego ćwieka. Ja takie ćwieki malutkie mam. Zakupiłam kiedyś. Proszę bardzo. O. Weźmiemy jednego. Tak, są w pudełkach z Action. Naprawdę się sprawdzają te pudełeczka. Szczególnie, że idealnie pasują do mojej półki wielkościowo. Wezmę jeszcze taki kwadratowy, większy, ale w sumie tego nie użyłam, bo jest za duży. I teraz tak,
strzałce robię otworek szpikulcem, żeby przełożyć ćwiek. Robię też otwór w karcie. Powiedzmy, że jest to karta albumowa. Ale teraz potrzebujemy jeszcze zrobić taki myczek. Z drugiej strzałki odcinam kawałeczek. I chciałam tak szybko Wam pokazać i nie dokleiłam do końca, nie odczekałam, ale ten mały kawałeczek podklejamy właśnie do tej strzałki całej od spodu. No teraz biorę taki zwykły klej biurowy w sztywcie, ale nie dokleiłam do końca i potem się rusza, no ale zamysły, pomysły będziecie mieli. Tak, robię jeszcze raz otworek, więc lepiej od razu wkleić, żeby wyschło, potem zrobić otworek, dać ćwiek i założyć na kartę albumową. I jest. I teraz zobaczcie. Pod tą moją strzałkę, którą mogę obracać, wkładam zdjęcie. I te zdjęcie nie wsunie mi się głębiej, jak do tej kartki podklejonej pod strzałkę, tak? Czyli ta druga karteczka podklejana jest takim ograniczeniem do wsuwania zdjęcia. Trzyma się świetnie, no i też daje taki dystans, bo ta kartka podklejona pod strzałkę jest mniej więcej grubości zdjęcia, więc daje nam taki fajny dystans. No i takie zamknięcia będę mogła sobie teraz w albumach tworzyć sama.